Dzień dobry. Choroby nowotworowe stają się największym wyzwaniem dla ochrony zdrowia na całym świecie. Szybko rozwijająca się chemioterapia, radioterapia czy chirurgia w dalszym ciągu dają niezadowalające wyniki. Nic więc dziwnego, że poszukujemy nowych rodzajów terapii. Jedną z takich terapii jest immunoterapia. Dziedzina, która zapoczątkowała swoje istnienie dawno temu, a dziś możemy z niej korzystać w najprzeróżniejszy sposób. Jednym z proponowanych sposobów leczenia jest terapia żywym lekiem. Czym on jest? Za chwilkę opowiem. Immunoterapia ma za sobą, wydawałoby się, że krótką historię, ale jest wręcz przeciwnie. Jest to jedna ze starszych metod leczenia nowotworów, ale o tym za chwilę. Żeby w ogóle móc mówić o terapiach, w które angażujemy nasz układ odpornościowy, trzeba by najpierw powiedzieć słów parę na temat tego, jak ten układ odpornościowy funkcjonuje i z czego jest zbudowany. Ale żeby mówić o immunoterapii, dobrze byłoby poznać strukturę i funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. W krótkich słowach postaram się opowiedzieć o jego budowie. Jednymi z głównych komórek układu odpornościowego są granulocyty, komórki dendrytyczne, makrofagi, komórki NK, a także limfocyty T i limfocyty B. Granulocyty, komórki dendrytyczne, makrofagi i komórki NK tworzą układ nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, natomiast limfocyty T i limfocyty B stanowią układ odporności swoistej. Odporność nieswoista ma za zadanie rozróżnić tylko, kto jest obcy, a kto jest swój, mówiąc w taki prosty sposób. Natomiast komórki odpowiedzi swoistej muszą szczegółowo rozpoznać, z jakim atakiem i z jakim wrogiem mamy do czynienia i wyeliminować ten konkretny patogen lub tą patologiczną komórkę i nie naruszyć żadnych innych. Dzisiaj my zainteresujemy się głównie limfocytami T. No ale powstaje pytanie, nie wystarczy wiedzieć tylko i wyłącznie, z czego składa się układ odpornościowy, ale jeszcze jak to się dzieje, że jest w stanie odróżnić komórki swoje, czyli komórki naszych tkanek, od komórek patologicznych, którymi mogą być komórki nowotworowe, mogą być komórki zakażone przez wirusy, czy też bakterie, jakieś pasożyty. I wszystko opiera się na tym, że każda komórka, niezależnie od tego, czy jest ona w naszym ustroju, czy jest to komórka obca, ma na swojej powierzchni szereg różnych struktur, zarówno białkowych, cukrowych, połączeń tych struktur białkowych i cukrowych, lipidów, różnych cząsteczek, dzięki którym komórka komunikuje się ze środowiskiem zewnętrznym, pobiera z niego pożywienie, wydala zbędne produkty przemiany materii, czy też kontaktuje się z innymi komórkami. Z punktu widzenia układu odporności, wszystkie te cząsteczki, które znajdują się na powierzchni błony komórkowej, można traktować jako antygeny, czyli takie cząstki, które mogą być rozpoznane przez układ odpornościowy i po rozpoznaniu może zostać podjęta przez stosowne komórki efektorowe układu odpornościowego albo zabicie komórki docelowej, albo wyzwolenie tolerancji, jeśli rozpoznaną komórką będzie komórka własna. Jak to działa w praktyce? Otóż na naszych tkankach, jak wspomniałem wcześniej, znajdują się różne antygeny. Limfocyt T na swojej powierzchni zawiera specjalny receptor, za pomocą którego jest w stanie rozpoznać, jaki antygen jest na powierzchni komórki. Jeśli jest to nasz antygen, nie zrobi nic, ale jeśli jest to antygen obcy, zacznie produkować specjalne białka, które będą niszczyły komórki docelowe i usuną je z naszego organizmu. Wydaje się zatem, że w zasadzie nie powinno być żadnego problemu z rozpoznaniem komórek nowotworowych. No bo jeśli
tak dobrze idzie tym limfocytom T i innym komórkom układu odpornościowego różnicowanie między złymi a dobrymi komórkami, no to dlaczego w ogóle chorujemy na nowotwory? Zasadne pytanie. A chodzi o to, że komórki nowotworowe z reguły powstają z naszych własnych komórek. Zatem nasze własne komórki mają te same antygeny, co komórki nowotworowe. To prawda, że mogą one występować w nieco innych konfiguracjach, w nieco innej ilości, ale w większości nowotworów będą to w dalszym ciągu nasze komórki. Limfocyt T jest w stanie rozpoznać, że coś jest nie w porządku, że tych antygenów jest za dużo, za mało, albo że są w jakichś dziwnych połączeniach i jest w stanie nawet wywołać jakąś reakcję przeciwko tym komórkom, ale z reguły ona jest niestety zbyt słaba, a środowisko guza może bardzo szybko doprowadzić do śmierci taki rozpoznający je limfocyt. Ale jak to się stało, że właściwie zainteresowaliśmy się tym, żeby nasz układ odpornościowy mobilizować do tego, żeby niszczył komórki nowotworowe? Otóż w połowie XIX wieku zaobserwowano, że osoby, które cierpią na nowotwory, w tym na bardzo groźne nowotwory, takie jak mięsaki, i u których jednocześnie dochodzi do zakażenia Streptococcus pyogenes, tą bakterią, która wywołuje chorobę popularnie zwaną różą, dochodzi do przejściowego, ale jednak zmniejszenia guzów nowotworowych. I tego typu obserwacje doprowadziły nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy dzisiaj. Ale kto tego dokonał? Pierwszymi, którzy zwrócili na to uwagę, był Wilhelm Busch i Friedrich Fellaysen w roku 1867 pierwszy i 1883 drugi. Ale badania szczegółowe nad tym zaczął prowadzić William Bradley Coley w roku 1891, który nie tylko leczył w ten sposób niektóre mięsaki, ale również pobierał nadsącz z bakterii i podawał chorym, uzyskując bardzo dobre efekty terapeutyczne, stąd nazwano go ojcem immunoterapii. W 1965 roku Lloyd Old udokumentował, że limfocyty T mogą rozpoznawać i atakować komórki nowotworowe. Był też współodkrywcą antygenów nowotworowych, co pomogło w rozwoju koncepcji leczenia przeciwnowotworowego. W roku 1973 i 1974 Rolf Zinkernagel i Peter Doherty udowodnili, że limfocyty T rozpoznają zakażone komórki wirusem przy pomocy białek głównego układu zgodności tkankowej. A Robert Schreiber na podstawie badań rozpoczętych w latach 70. i kontynuowanych przez kolejne dekady opracował hipotezę immunoedycji nowotworowej, która opisuje, jak układ odpornościowy rozpoznaje i eliminuje komórki nowotworowe, ale także jak nowotwory mogą unikać tej odpowiedzi. Jednak przełom nastąpił w 1989 roku, kiedy Zelig Eshar po raz pierwszy przedstawił koncepcję chimerycznych receptorów na limfocytach T, a także zasugerował, że można je genetycznie zmodyfikować, tak aby rozpoznawały antygeny na powierzchni komórek nowotworowych. A osobą, która wprowadziła już zmodyfikowane limfocyty metodami genetycznymi do leczenia, był Carl June w 2012 roku. Zastosował to leczenie po raz pierwszy u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i ostrą białaczkę limfoblastyczną. Tyle historii w bardzo wielkim skrócie oczywiście, ale widzicie, że ta historia jest naprawdę dość długa. I tak naprawdę to, co osiągnęliśmy dzisiaj, osiągnęliśmy dzięki pracy wielu pokoleń naukowców. No dobrze, ale czym w takim razie są limfocyty CAR-T albo komórki CAR-T, które popularnie nazywane są żywym lekiem? Otóż, jak wcześniej powiedziałem, naturalne limfocyty T nie są w stanie skutecznie walczyć z nowotworem. Brakuje im zarówno odpowiednich receptorów do sprawnego rozpoznawania antygenów na powierzchni komórek nowotworowych, jak również sprawnej aktywacji. Zatem pomysł był taki, żeby na powierzchnię limfocytów T wprowadzić specjalne przygotowane białka, fragmenty immunoglobulin, które będą rozpoznawały antygeny związane z nowotworem. Z drugiej strony wiadomo było, że należy połączyć taką cząsteczkę z cząsteczką wewnątrzkomórkową, która będzie odpowiedzialna za przesłanie sygnału o rozpoznaniu do wnętrza komórki. I taka też była pierwsza generacja limfocytów CAR-T. No tylko pytanie, w jaki sposób umieścić te białka wewnątrz komórki limfocytu T? Przecież nie możemy tam instalować białek w sposób taki bardzo prosty. Odpowiedź jest również, pewnie Was nie zaskoczy, otóż trzeba wprowadzić odpowiednie geny do wnętrza komórki T, czyli limfocytu T, które
po uaktywnieniu się będą syntezowały odpowiednie białka i umieszczały na powierzchni limfocytów T część rozpoznającą antygen, a wewnątrz łączyły ją z częścią, która przekaże sygnał o rozpoznaniu danego antygenu do wnętrza komórki. Dobrze jest powiedzieć, trochę trudniej było to wykonać. Zatem jak wprowadzić do żywej komórki, która potem jeszcze musi pełnić prawidłowo swoje funkcje w organizmie człowieka, geny i nie uszkodzić jej, a do tego spowodować, żeby była aktywna? No postaram się to pokazać i przedstawić. Otóż pierwszym etapem jest przede wszystkim pobranie limfocytów przy pomocy specjalnego sprzętu zwanego separatorem komórkowym, pobranie limfocytów do dalszej obróbki. Po pobraniu limfocytów mamy wcześniej już przygotowane dla niego specjalne DNA, które koduje receptor CAR i to DNA jest umieszczane w tak zwanym wektorze wirusowym. Jest to specjalnie przygotowany wirus pozbawiony własnego DNA, ale mający predyspozycję do zakażenia limfocytów T. I on dostarcza do wnętrza komórki pożądane przez nas DNA, które koduje receptor CAR. Bardzo szybko po wprowadzeniu takiego zmienionego fragmentu DNA na powierzchni limfocytów T pojawiają się pożądane przez nas cząsteczki rozpoznające właściwie antygen nowotworowy i następnie przekazujące sygnał do aktywacji do wnętrza limfocytu, co prowadzi do zabijania komórek nowotworowych. Oczywiście musimy te limfocyty wprowadzić do organizmu człowieka i dalej już te komórki mogą wędrować po organizmie i szukać komórek nowotworowych. Co ciekawe, jest to terapia jednorazowa, jako że komórki CAR-T mogą przetrwać w organizmie człowieka, co więcej mogą się w nim namnażać, stale patrolując nasz ustrój i pilnując, żeby nie doszło do wznowy choroby. Jednak okazało się, że te pierwsze konstrukty, które były wprowadzane do komórek, do limfocytów T, były skuteczne, ale nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Odpowiedzi jak najbardziej były, ale szybko zanikały albo były nie do końca takie, jak było to przewidywane. Dlaczego tak się działo? Okazuje się, że siła oddziaływania limfocytu T zależy od stopnia jego aktywacji. Samo rozpoznanie antygenu na komórce nowotworowej oraz przekazanie tego sygnału do wnętrza komórki jest dość słabym sygnałem aktywującym tą komórkę, a od aktywacji zależy bardzo, bardzo dużo. Między innymi to, że aktywny limfocyt T jest dużo trudniejszy do zabicia przez komórki nowotworowe niż taki, który jest słabo zaaktywowany albo nieaktywny. Dlatego też postanowiono zmienić nieco budowę receptorów CAR na powierzchni limfocytów. Jak to zrobiono i jakie są w takim razie generacje limfocytów CAR-T? Otóż pierwszą generacją była ta, o której powiedziałem, zawierająca tylko i wyłącznie domenę rozpoznającą antygen na powierzchni komórki nowotworowej, a wewnątrz zawierającą domenę przekazującą sygnał, którą my nazywamy kompleksem CD3. Stosunkowo prosty konstrukt, ale też niestety, jak wcześniej powiedziałem, niezbyt skuteczny. Dlatego też pojawiła się bardzo szybko druga generacja, która oprócz cząsteczki CD3 przekazującej sygnał do wnętrza komórki miała również specjalną domenę aktywującą, dodatkową jak gdyby, wzmacniającą ten sygnał, który przechodzi do wnętrza komórki. Efekt leczenia był lepszy, ale wciąż jeszcze nie taki, jaki byśmy oczekiwali. Dlatego wkrótce pojawiła się generacja trzecia, która zawierała już dwie domeny aktywujące i domenę CD3 przekazującą sygnał. I ta generacja weszła już do leczenia na stałe i jest wykorzystywana do dzisiaj w leczeniu różnych chorób, głównie chorób hematologicznych i nowotworów hematologicznych, ale w tym wypadku skuteczność tej metody jest już o wiele wyższa. Pewną odmianą tej generacji jest specjalna konstrukcja, która zawiera zamiast drugiej domeny aktywującej specjalny czynnik, który aktywuje geny, które z kolei aktywując się produkują specjalne substancje, które nazywamy cytokinami aktywującymi i które pobudzają za pomocą tych cytokin limfocyt do działania. Natomiast w dalszym ciągu mieliśmy problem. Dlaczego? Dlatego, że biologia nie stoi w miejscu.
Również jeśli chodzi o nowotwory. Mamy do czynienia z ewolucją klonalną. Komórki nowotworowe, które są niszczone przez komórki CAR-T, zaczynają powoli ewoluować w stronę taką, aby utracić antygen, przeciwko któremu został skierowany limfocyt CAR-T. I wtedy, mimo że limfocyt pracuje prawidłowo, jest obecny w naszym krążeniu, ale niestety nie wywołuje żadnego efektu, bo nie ma celu. Ten cel nagle zniknął. Zatem jeśli komórka nowotworowa ma na swojej powierzchni 2 antygeny, a my skierujemy limfocyt CAR-T tylko z jednym receptorem, to będzie on działał dopóty ten antygen będzie znajdował się na komórce nowotworowej. Ale jeśli w trakcie ewolucji dojdzie do jego stopniowej utraty, komórka CAR-T przestanie działać. Możemy oczywiście w tym wypadku wyprodukować nową komórkę CAR-T przeciwko drugiemu antygenowi, no ale to proces długi i niestety już będziemy narażać chorego na dodatkowe działania toksyczne. W związku z tym zostały stworzone limfocyty CAR-T, które posiadają 2 różne receptory dla 2 różnych antygenów. Oczywiście potem powstawały kolejne komórki, które miały coraz więcej różnych receptorów i w ten sposób starano się ominąć jak gdyby problem związany z opornością nowotworu, która przejawiała się poprzez utratę antygenów tego nowotworu i braku celu dla komórki CAR-T. Problem jednak mimo wszystko dalej istnieje, ponieważ komórki nowotworowe bardzo szybko zmieniają antygeny. Jeśli tak się dzieje, to dobrze byłoby mieć jakąś komórkę, która miałaby nie 1, 2 czy 3 receptory, ale zdecydowanie więcej. I taka konstrukcja powstała. Postaram się ją przedstawić w miarę prostych słowach, choć rozumiecie, że im bardziej wchodzimy w zagadnienia biologii molekularnej i genetyki, staje się to coraz trudniejsze i coraz bardziej mniej zrozumiałe. No ale spróbujmy. Odpowiedzią na tak szybko zmieniające się antygeny nowotworowe było stworzenie 5. generacji komórek CAR-T. Ich konstrukcja jest dość skomplikowana, składa się z wielu elementów. Jednym z elementów jest część, która jest odpowiedzialna za przekazanie sygnału do wnętrza komórki, czyli domeny aktywujące, a na powierzchni błony komórkowej ma tylko jedną domenę, która rozpoznaje tylko jeden rodzaj białka. To białko z kolei, które ona rozpoznaje, jest związane z drugim konstruktem, który dostarczany jest do komórki, mianowicie z konstruktem, który rozpoznaje antygen nowotworowy i zawiera właśnie tą część białkową rozpoznawaną przez domenę, która znajduje się na powierzchni komórki CAR-T. I tutaj rzecz polega na tym, że tych domen rozpoznających antygen nowotworowy możemy dostarczyć do komórki bardzo wiele, bo one są stosunkowo niewielkie. Natomiast nie musimy już wtedy za każdym razem dostarczać dość złożonych struktur, które zawierają jednocześnie i domenę aktywującą, i rozpoznającą antygen, bo takie konstrukty byłyby ogromne i trudne do wprowadzenia do komórki. Dzieląc na pół, jak gdyby tą strukturę, uzyskujemy dużo sprawniej funkcjonującą komórkę, w dodatku mogącą rozpoznać bardzo wiele różnych antygenów. Problemem pozostaje leczenie guzów litych. Komórki 5. generacji są skuteczne w leczeniu guzów litych, ale wciąż wydaje się, że nieco za słabo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że komórki CAR-T oparte o limfocyty stosunkowo słabo penetrują do tak zwanych guzów litych, czyli do takich nowotworów jak nowotwór jelita grubego, nowotwór płuca. Tam warunki, które panują wewnątrz tego guza, tak zwane mikrośrodowisko guza, jest wyjątkowo toksyczne dla limfocytów. One sobie tam po prostu nie radzą, nawet po naszych manipulacjach genetycznych. No, czy z tego powodu mamy się poddać? No oczywiście, że nie. Pamiętacie, na początku pokazywałem, z czego składa się układ odpornościowy. Między innymi mówiłem o makrofagach i komórkach NK. Te z kolei radzą sobie świetnie w takim środowisku. Zatem, jak łatwo się domyśleć, zostały one również poddane modyfikacjom genetycznym. I w tej chwili trwają liczne badania przedkliniczne i kliniczne z zastosowaniem komórek tzw. CAR-M i CAR-NK od nazw tych komórek, które dają bardzo dobre efekty kliniczne i prawdopodobnie będą dość szybko wprowadzone do terapii przeciwnowotworowej w wielu różnych typach nowotworów.
Warto tu jeszcze powiedzieć, że terapia ta, jakkolwiek pozbawiona toksyczności, która związana jest z chemioterapią czy radioterapią, to jednak ma swoje działania uboczne i między innymi takim działaniem ubocznym jest zespół uwalniania cytokin, czyli mówiąc obrazowo, uogólnione zapalenie organizmu, niezwykle groźne, z którymi oczywiście radzimy sobie podając leki immunosupresyjne, ale czasami te reakcje wymykają się spod kontroli. Dlatego też w rozwoju komórek CAR-T zaczęto brać powoli pod uwagę możliwość włączenia do ich struktury nie tylko białek aktywujących, ale również takich domen, które będą te komórki wyłączać albo wręcz zabijać. Jak widzicie, dynamiczny rozwój biologii molekularnej i immunologii pozwala na tworzenie niesamowitych leków, które prawdopodobnie będą przyszłością w leczeniu chorób nowotworowych i mam nadzieję, że przyczynią się do ich skutecznego leczenia. Temat żywego leku oczywiście nie został przeze mnie wyczerpany i będę go kontynuował w kolejnych odcinkach tej serii. Dlatego zapraszam do oglądania, do subskrybowania i jeśli Wam się podobało, do lajkowania tego typu materiałów. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.